Dzisiaj zademonstruję Wam moją maszynę do robienia szlifów. No, ciężko to maszyną nazwać. Nie wiem, jednak wspaniałe urządzenie, które się sprawdza. Z czego jest zbudowane? Od tego zacznijmy. Jak widzicie, deski z litej sosny. Dwie warstwy ja użyłem. Jakbym miał grubszą deskę, oczywiście byłoby z jednej. Ja zrobiłem z dwóch. Dlaczego z dwóch? Dolna deska jest długości, jest dłuższa od górnej, z tego względu, że na zakładkę założyłem później tą deskę. Pod spód dałem krótsze dwa odcinki. Wszystko złączyłem na klej do drewna, czyli wikol. No i po czym skręciłem wszystko wkrętami do drewna. Żadna filozofia. Podam może wymiary. W moim przypadku długość 58 cm. Dlaczego taka długość? Ano z tego względu, że jak sobie przymocuję później ściskami do blatu, to krawędź końca opiera mi się o listwę i w czasie piłowania nie przesuwa mi się, nie ma możliwości przesunięcia się w tamtą stronę, a piłujemy, pamiętajcie, w tamtym kierunku zawsze, nie? To jeżeli chodzi o długość 58, teraz przejdziemy do szerokości 50,5 cm. Oczywiście te wymiary możecie robić sobie jakie chcecie, nie? Ja akurat zrobiłem sobie takie. Teraz ważna rzecz. Jak już sobie zrobicie taki krzyżak, na co musicie zwrócić uwagę? Przede wszystkim wyznaczyć oś symetrii. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że później odległości w tym kierunku były zachowane równo. Dlaczego? Ponieważ ta śruba, oczywiście tu ta śruba jest jak gdyby punktem odniesienia do pilnika, który później wkładacie w śrubę, po której prowadzicie pręt, i tutaj jest blokowany tak zwane wyjście szlifu. Jeżeli klingę noża przełożycie na drugą stronę i okaże się, że otwory nie są względem siebie symetrycznie wywiercone, no to będziecie mieli krzywy szlif. No, proste z założenia. I jak zrobicie to dokładnie, to będzie później Wam się łatwiej bez kombinowania robiło. Kolejna rzecz. Po co te otwory? No dano te otwory po to, żeby za pomocą śruby, która się wykręca, regulować sobie kąt natarcia pilnika względem klingi, która tu leży. Może tak mniej więcej zademonstruję. Kładziecie tutaj nóż. No dobra, to do pilnika zaraz przejdziemy. I ustawiacie. Potrzebujecie jakiś konkretny kąt, ustawiacie sobie, szlifujecie. Jeżeli się okaże, że szlif jest za wysoki, za niski, macie możliwość regulacji. Jeżeli regulacja w pionie, czyli wkręcając śrubę, jest niewystarczająca, wykręcacie śrubę całą i wkręcacie albo w otwór bliżej noża, co wam podniesie kąt, czyli kąt natarcia się zmniejszy, albo w kolejny otwór dalej od noża i wtedy będziecie kąt natarcia mieli mniejszy. Po to są te otwory. Teraz pokażę, o co chodzi z tym blokowaniem wyjścia szlifu. Jeżeli ustawicie sobie nóż tak, ustawicie sobie pilnik tak, żeby ta śruba blokowała pilnik, ustawicie blank względem pilnika, to nie ma możliwości wyjścia, może śrubokręt wezmę, wyjścia dalej niż wyznaczona linia od śruby w stosunku do śruby, tak? Dalej nie przesuniecie. Dotąd koniec. Więcej szlifu nie przejdziecie dalej szlifem w tą stronę. I teraz, mając symetryczne otwory względem osi, wkręcacie śrubę tu i sytuacja odwrotna. Blank przekręcacie i znowu jest blokowane pod właściwym kątem i też nie ma możliwości przesunięcia szlifu.
Także tak to wygląda. Jeszcze podam wymiary pręta, który ja mam. Może komuś się to przyda. Aczkolwiek te wszystkie wymiary urządzenia są umowne. W moim przypadku to jest 65. Pręt dosyć twardy, nie powiem. Jak widzicie, zużywa się. Ale bardziej zużywa się te ucho. Ponieważ z jakiejś chińskiej stali oczywiście marketowe. Widać ślady po pręcie. No i zrobiłem kilka blanków. No to jest chyba bodajże mój 6. czy tam 7 ucho moje, które już niestety też za chwilę będzie do wyrzucenia. Nie są to koszty jakieś wielkie. No i tak to wygląda. No nie wiem, w razie czego to piszcie do mnie w komentarzach, chętnie odpowiem na pytania. I tak to wygląda. No jeżeli jeszcze o pilnik chodzi, pilnik PRL o gradacji 1, przypominam, są 3 gradacje pilników, przynajmniej ja znam. Pierwszy zdzierak, drugi średniak, trzeci gładzik. Gładzika nie używam. Pilnik zwykły, bez żadnych udziwnień, oczywiście ze stali narzędziowej, zrobiony dawno temu, kiedy narzędzia w Polsce wykonywane były z porządnej stali narzędziowej, produkowane w Polsce. Dzisiaj wiecie jak to jest. Większość marketowych pilników utwardzanych powierzchniowo made in China no nie nadają się zbytnio do jakiejś ciężkiej pracy. Ściski zwykłe trzymają mi urządzenie do blatu przytwierdzone. Cała filozofia. Także tak to wygląda. Teraz pozdrawiam. No i miłego piłowania Wam życzę.